Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kolejnym podcaście i wideokaście zatytułowanym Nieoczywiste. Dlaczego nieoczywiste? Już wielokrotnie o tym mówiłyśmy, dlatego że postaramy się poruszać tematy, które dla nas są nieoczywiste i mam nadzieję, że również dla Państwa. I na takie rzeczy zwracamy uwagę, czyli wyławiamy nie te typowe elementy dotyczące biografii naszych bohaterów, ale staramy się łapać różne wątki i podkreślać ciekawe aspekty ich życia. Bohaterem naszego dzisiejszego odcinka będzie... Tadeusz Boj-Żeleński. A właściwie Tadeusz Żeleński, bo bojem stał się Trochę później. w burzliwej swojej historii i postaramy się opowiedzieć Wam, jak do tego doszło. Ja z perspektywy marketingu bardzo cenię ten zabieg pseudonimu literackiego i zbudowania wizerunku właśnie wokół tego odróżnienia się też trochę od nazwiska rodowego, ale też zaistnienia w innym kontekście, więc myślę, że będziemy do tego wracać. No ale zacznijmy jak zawsze chyba chronologicznie, prawda? Czyli skąd nasi bohaterowie się wywodzą? Nasz bohater wywodzi się proszę Państwa, z 1874 roku i żył stosunkowo długo, ponieważ zmarł tragicznie zresztą w 1941, ale do tego spokojnie dojdziemy. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Mama jego, Wanda Żeleńska, była osobą bardzo kreatywną, bardzo też rodzinną, wspierającą męża Władysława, który był kompozytorem i stworzył wiele różnych utworów muzycznych, między innymi operę, na przykład Konrada Wallenroda, o czym ja powiem szczerze nie wiedziałam. Ale w ogóle wybitny kompozytor, porównywany w takiej skali, w wymiarze do Chopina i Moniuszki, czyli bardzo znanych i uznanych, gdzieś jako bohater mojego też świadomości w ogóle takiej mojej nie zaistniał. Także... No właśnie, ciekawe dlaczego i dlaczego tak się stało, no trudno powiedzieć, był też, trzeba powiedzieć, pianistą, był filozofem, skończył studia filozoficzne, z tego co pamiętam, w Wiedniu. Również był dyrektorem, pracował w konserwatorium warszawskim, dyrektorem artystycznym był Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, ale jeszcze jedna rzecz go wyróżniała, mianowicie cechy charakteru, ponieważ był bardzo towarzyski, był bardzo pracowity, był niezwykle zakochany i kochający muzykę, ale również mówiono o nim, że był nieobliczalny, że był cholerykiem i ze wspomnień jego synów, bo trzeba powiedzieć, że miał 3 synów poza Tadeuszem, były takie właśnie wspomnienia, były głównie z ich lekcji gry na pianinie udzielanych przez prywatnego nauczyciela w ich domu, że chłopcy najbardziej bali się tych lekcji wtedy, kiedy był ojciec, ponieważ z drugiego końca mieszkania, jeżeli usłyszał jakikolwiek fałsz czy złą nutę, potrafił przybiec do tego pokoju i zrobić wręcz karczemną awanturę, nie tylko chłopcom, ale również nauczycielowi. W związku z czym nazywano go takim nieobliczalnym cholerykiem, więc dom był na pewno ciekawy. Myślę, że był ciekawy, zresztą ojciec komponował po nocach, więc był też cały czas aktywny, a matka, no trochę tak jak pisze biografka Boja, zarzuciła w pewnym sensie swoją karierę literacką, bo ona podejmowała próby takiej kariery literackiej, no bo właśnie zajmowała się domem i próbowała okiełznać charakter swojego męża, no, którego zresztą bardzo kochała, bo to było szczęśliwe małżeństwo. Tak, i bardzo go wspierała w jego wszystkich właśnie przedsięwzięciach artystycznych i też ona już nie rozumiała za bardzo, dlaczego on tak się nie może przebić w pewien sposób z tym swoim wielkim artyzmem i wielkim talentem. Miał taką blokadę, bo rzeczywiście pojawiają się gdzieś takie doniesienia, że ona się dowiadywała i próbowała rozpoznać ten teren, co zrobić, jak sprawić, żeby on zaistniał jednak na tej międzynarodowej szczególnie arenie, bo on był znany, rozpoznawalny w Polsce, no na tamtych terenach wtedy, które dzisiaj są Polską. Natomiast nie mógł rzeczywiście zaistnieć na tej arenie międzynarodowej. Ale rozmawiając o rodzicach, bo zawsze mówimy o tym, że ten kontekst rodziców, prawda, ma znaczenie i w ogóle tego, z jakiego domu się wywodzimy,
zwróć uwagę, że tutaj no, był taki trochę, może nie mezalians, ale rzeczywiście on był ze szlacheckiej rodziny, takiej herbowej, powiedziałabym, prawda? Pochodził zresztą z Grodkowic, bo tam oni mieli swój dwór. Natomiast matka była jednak z takiej rodziny mieszczańskiej. Była córką Jana Grabowskiego, jeśli dobrze zapamiętałam imię. I był to bogaty, wydaje mi się, że kupiec i no niestety miała też pochodzenie żydowskie, czyli takie, którego później bratanek Boja, czyli Kazimierz Przerwa-Tetmajer, niestety się wstydził i z matką nie utrzymywał swoją chętnie No ale właśnie, kontaktów. ale możemy powiedzieć, że w takiej rodzinie wychował się Tadeusz, bez wątpienia, więc był to miks kulturowy, Tak. Miks charakterów i osobowości. Na pewno był związany z rodzicami, z tego co przeczytałam i szanował ten swój dom. Tak, bardzo ciekawe zdanie, które czytałam, no też jako mama dorosłych już dzieci, które wybrzmiało w jednej z biografii. Dotyczyło tego, że on po latach jakby pisząc o matce, no, doceniał oczywiście jej wkład w jego rozwój, w ogóle jej osobowość, ale przyznał, że był dla matki okropny i utrudniał jej jak tylko mógł różnego rodzaju wychowawcze zabiegi, ponieważ tak jak twierdził, tylko to, do czego sam dochodził w kontekście jakiegoś takiego swojego przemyślenia czy działania cenił, a to, co mówiła mu matka, po prostu traktował jako taką drugorzędną. Ale taka jest właśnie chyba rola matki. Relacja między dorastającymi dziećmi i matkami. Psychologowie prawda? mówią, że to jest najtrudniejsza relacja, dziecko-rodzic, a szczególnie dziecko-matka. No więc w każdym razie Tadeusz jako chłopiec uznawany był za takiego mrocznego i zamkniętego. Sam później w jakimś wywiadzie w jednej z gazet powiedział też, że nie bardzo szanował szkołę i był dosyć trudnym uczniem. Dlatego też trochę mnie dziwiło, że wybrał na swój rozwój, jeżeli chodzi o karierę taką naukową, medycynę. I powiem też szczerze, że mnie się tak zawsze wydawało, zawsze wiedziałam, że Żeleński był lekarzem, ale że był praktykującym lekarzem, o czym też za chwilę dojdziemy, mimo wszystko. I w sumie wydaje mi się, że bardzo dużo jego felietonów i bardzo dużo jego osiągnięć wynikało z posiadanej właśnie wiedzy tej medycznej. To jest zaskakujące. To jest zaskakujące, ale to też przygotowało go, chyba zaopatrzyło go w taką wrażliwość, którą on później społecznie wykazywał, bo to rzeczywiście konfrontowało go z bardzo wieloma sytuacjami dotyczącymi cierpienia. Chyba tak jak patrzyłam sobie po różnych relacjach, najgorzej przeżył ten moment, kiedy był lekarzem w armii carskiej, w austriackiej. I tam zmierzył się też z tymi okrucieństwami wojny i to dla niego było chyba największym, takim najtrudniejszym. No ale tam już też wtedy już przeżyciem. tłumaczył, pisał i to była taka jego odskocznia. Tak. Był zbyt wrażliwy, bo jednak był wielkim artystą, jakby na to nie patrzeć. Ale on w ogóle poszukiwał, bo to jest ciekawe w jego osobowości, że ta dwoistość, czy nawet wieloistość, bo jak posłuchacie Państwo, to historia Boja jest naprawdę historią wielu zajęć i wielu meandrów. Kilka osób można by ją tak naprawdę obdzielić, rzeczywiście. Ale ta jego dwoistość, ona już od samego początku miała miejsce, bo on zaczyna studia medyczne. I się przenosi po drugim roku na filozofię. Tak, ale dlaczego? Dlatego, że spotyka się z Przerwą Tetmajerem, jedzie z nim, w ogóle pierwsze dorosłe wakacje podobno spędzili razem w górach, więc spinali się, to też jest w ogóle niesamowite, że oni wchodzili na Świnicę i wchodzili na różne szczyty, które dzisiaj się zdobywa z pomocą różnego rodzaju klamer, łańcuchów i tak dalej. Po prostu szli sobie chłopcy w górę. Tak, dłonie tylko im pomagały, sprawne nogi, nawet nie mieli żadnego zabezpieczenia, więc to było duże wyzwanie. On zresztą te wakacje chyba wspominał jako takie bardzo, bardzo dojmujące, a Tetmajer chyba mu po prostu bardzo zaimponował. On był starszy od niego. Tak. No i myślę, że pod wpływem
tego właśnie, tej jego osobowości, on po prostu rzuca te studia, przerywa. Przerywa. I decyduje się na te studia filozoficzne. I nie wiem, myślę, że czytałaś też ten fragment, jak ubolewa właśnie ciotka, czyli siostra jego matki Wandy, która miała na imię Julia, właśnie matka Tetmajera. I jeśli pozwolisz, to przeczytam, zaznaczyłam sobie to, bo to jest bardzo... Tak, bardzo, bardzo zabawny fragment, ponieważ on nie spotkał się z uznaniem. On napisał ileś tam tych sonetów, jakieś takie próbował sobie poetyckie działania uskutecznić, tak bym powiedziała. No i nie tylko z odzewem publiczności negatywnym się spotkał, ale też w rodzinie nie zostało to dobrze przyjęte. No i ona właśnie pisze, poezja Tadzia ohydne w świecie, tak przykre, na nas sprawiły wrażenie, żeśmy się uspokoić nie mogły. Chciał się zaznaczyć, jak mówi, że rzeczywiście zaznaczył się, ale jak? Ach, jakie to przykre. Także nie spotkał się rzeczywiście z tą aprobatą, i wrócił na te studia medyczne. Wrócił. To już tak próbujemy nie robić jakichś takich wycieczek osobistych, ale ja po pierwszym roku studiów medycznych też złożyłam papiery na prawo na przykład. Ale to już w październiku jakoś tam, bo to też były inne czasy, trochę inny były zasady rekrutacji na studiów, bo też mi się wydawało po pierwszym roku, że zupełnie się do tego nie nadaje. No i też wróciłam, tak? No właśnie. Oczywiście nie miałam takiego burzliwego życia jak Tadeusz. No w każdym razie wrócił i w każdym razie skończył. Trochę dłużej studiował, bo tam też w archiwach Uniwersytetu Jagiellońskiego można znaleźć kilka przerw w jego studiach, ale skończył medycynę i zaczął od stażu na chirurgii, ale koniec końców tak naprawdę był pediatrą. Był pediatrą i myślę, że to też spowodowało, że był bardzo wrażliwy w ogóle na los kobiet. Pewnie jeden był to z czynników, prawda? No bo wiadomo, że te kobiety z dziećmi są bardzo związane, dzieci pod opieką matek, więc miał pewnie kontakt z nimi bardzo taki bliski i aktywny. I to było chyba jego takie powołanie, w którym się realizował. I myślę, że takim pierwszym elementem, który na mnie zrobił wrażenie, to właśnie to, że on, będąc za granicą, on chyba w Paryżu był, na tych pokazach właśnie urządzeń do pasteryzacji. Dzisiaj to w ogóle wydaje się to abstrakcyjne, ale musimy powiedzieć, że on jako jeden z pierwszych, a właściwie chyba pierwszy, wprowadził w Polsce tą możliwość przetwarzania mleka, tak żeby kobiety mogły po prostu pójść do pracy. I równocześnie karmiąc dzieci. I jednocześnie karmić dzieci, no właśnie. Swoim pasteryzowanym mlekiem. Tak, to w ogóle jest niesamowita historia. On był w Paryżu na stażu już ze swoją żoną, bo on się ożenił z Zofią Parańską i to zresztą była jego jedyna żona, z którą spędził całe życie, która była córką wybitnego też profesora medycyny. Tak. I z nią właśnie wyjechał na stypendium do Paryża i przyniósł właśnie stamtąd informacje na temat pasteryzacji mleka, ale równocześnie co mnie niezwykle zaimponowało niezwykle, przywiózł również taką wiedzę na temat edukacji właśnie i lekarzy, i matek, dotyczącą właśnie tego problemu, o którym przed chwilą mówiłaś, w konieczności pasteryzacji. Napisał bardzo wiele artykułów medycznych w uznanych periodykach krakowskich medycznych. Przygotowywał się z tego tematu do obrony pracy habilitacyjnej. Tak, bo on przecież zrobił doktorat w 1900. Tak, ale do czego nie doszło. Natomiast prawda jest też taka, że ta jego chęć edukowania i chęć właśnie walki o lepsze życie dla kobiet i dla ich dzieci przyniosła mu dużą też taką niechęć lekarzy krakowskich i był bardzo mocno za to ganiony, właśnie za to, że jest światłym człowiekiem, który przywozi takie światło wiedzy za granicę. I tak można by powiedzieć, że to właśnie taki scenariusz sprzed ponad 100 lat też bardzo często jest w dzisiejszych czasach, że jeżeli ktoś jest pionierem czegoś, musi mieć bardzo silną osobowość, a Tadeusz miał bardzo silną osobowość, bo musi liczyć się z mocną krytyką. Z mocną krytyką, tak. On był też bardzo przedsiębiorczy, bo do tego hejtu myślę, że przejdziemy, bo dzisiaj dosyć
dużo mówi się w przestrzeni publicznej o hejcie. O mowie nienawiści, on tego doświadczył tego w dużej skali. Oczywiście przyczynił się też do tego częściowo, różnego rodzaju swoją postawą, później jako krytyk, jako osoba, która bezpardonowo też krytykuje właśnie i obnaża pewnego rodzaju słabości innych, no to wiadomo, że to wywołuje zawsze reakcję, prawda? Ale myślę, że to źródło hejtu było dla niego mniej dotkliwe, zdecydowanie bardziej pewnie było dotkliwe takie związane właśnie z jego działalnością społecznikowską, prawda? Czyli taką, gdzie wspierał rzeczywiście te kobiety, próbował dbać o to, żeby forsować pewnego rodzaju przemiany społeczne, ale to myślę, że do tego dojdziemy. Ja chcę jeszcze wrócić do tej kropli mleka. No właśnie, to chciałam. Tak, bo on po tych szkoleniach, prawda, wraca z tego Paryża i zakłada pierwszą właśnie na ziemiach polskich, no tam akurat w Krakowie, pierwszą tą spółdzielnię właśnie Kropla Mleka i wspierają go dwie bardzo ciekawe osoby, a mianowicie hrabia Potocki, który dostarcza w ogóle to mleko, prawda? I książę Kazimierz Lubomirski. Więc nie robi tego sam, udaje mu się pozyskać dobrych darczyńców, prawda? No bo to trzeba było sfinansować i dzięki temu właśnie uruchomić ten wspaniały projekt, bo to jednak był projekt, który wspierał kobiety w trudnej sytuacji. Tak, i jeszcze trzeba powiedzieć, że bardzo dużo kobiet zaczęło z tego korzystać, natomiast dla osób zamieszkałych, głównie pochodzenia żydowskiego na Kazimierzu, dojazd do tej spółdzielni Kropla Mleka w innej części Krakowa był droższy niż zakup tego mleka. W związku z czym udało mu się też pozyskać darczyńców i założyć na Kazimierzu jakby filię tej Kropli Mleka. Był naprawdę niezwykłym społecznikiem i to jest... I robił to wszystko głównie po to, żeby kobiety spokojnie mogły wrócić do pracy. Tak, czyli był bardzo nowoczesną osobą. Bardzo. Robił to właściwie charytatywnie, prawda? Bo on nie czynił tego zarobkowo. Natomiast doczytałam też, że kolejna Kropla Mleka powstała w Łodzi, więc to też taki fajny element. No ale on w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że już w tej kropli mleka tam nie będzie mógł za bardzo funkcjonować. Jest to związane w pewnym sensie z jego przeobrażeniem, do którego musimy wrócić, bo on zaczyna, może nie odczuwać, ja nie wiem, jakie były jego pierwsze takie symptomy, gdzie on się rzeczywiście podzielił i poszedł jakby za tą bohemą i za tym nurtem takiej cyganerii, bo przecież był i satyrykiem, i literatem, i tłumaczem, i myślę, że jeszcze o wielu, wielu jego rolach powiemy, ale powstaje Zielony Balonik i on w tym kabarecie zaczyna... To tam się przeobraża w pisarza, przeobraża się w twórcę. Tak, zaczyna operować słowem, może tak powiemy, bo właściwie to on tworzy takie bardzo różne formy, które są... różne, tak. Najsłynniejsze to są oczywiście słówka, prawda, ale liczne igraszki na przykład, kabaretowe, Boja też bardzo znana rzecz. Myślę, że musimy powiedzieć, może nie za dużo, bo mam nadzieję, że w ogóle do tematu tej pary, o której za chwilę chcę powiedzieć słowo, wrócimy w jakimś kolejnym naszym podcaście. Ale bez wątpienia ogromną rolę w jego życiu i w tym przeobrażeniu odgrywa małżeństwo Przybyszewskich, Stanisława i Dagny Przybyszewski, która staje się jego muzą, taką trochę miłością kochanką. Bez wątpienia jest to dla niego absolutne odkrycie, ale również odkryciem jest dla niego w ogóle przyjazd Przybyszewskich do Krakowa i sposób, w jaki oni żyją. Przybyszewski, bardzo znany w Krakowie jako znany pisarz i artysta, przyjeżdża do Krakowa, wszyscy mu wszystko dają, proponują mu mieszkanie, jakieś wsparcie finansowe, a on mówiąc tak, dają mu stanowisko w redakcji jakiegoś czasopisma, a okazuje się, że jest to osoba, która głównie prowadzi hulaszczy tryb życia, że tak powiem, delikatnie. A Dagny jest mroczną taką też osobą, która ma własne zdanie i odgrywa ogromny, w ogóle ma duży wpływ na mężczyzn. Ja myślę, że to był taki moment, że pokazano
że on się zorientował, że można prowadzić też zupełnie inny tryb życia niż ten, który pokazali mu rodzice Taki w tym poukładany, prawda? tak, w tym mieszczańskim jednak Tak, domu. i wydaje mi się, że właśnie jakaś taka pewna swoboda, jakaś taka wolta w życiu, nie wiem, coś takiego nieprzewidywalnego go bardzo pociągało. Zresztą Dagny go w ogóle bardzo pociągała. No nie bo tylko ona była jego. Taką, tak, no ale Tak. no, tak, zdecydowanie, to opowiemy przy innej okazji. Natomiast on w ogóle kochał się w kobietach, więc Tak, miał dużo, ja tu nawet sobie spisałam dużo tych listę kobiet. Dagny Przybyszewski, Jadwiga Mrozowska, Anna Leszczyńska, Janina Szreniawa, Irena Krzywicka i Wanda Ładniewska Blankenheim. To były takie dobrze jakby udokumentowane kobiety, które wpłynęły na jego życie. No plus żona, No prawda? plus żona, która była takim status quo. Tak, czyli Zofia Pareńska jednak była przez całe życie obok niego. No poza tym, że chociaż była sama w też innych miała. związkach właśnie, głównie z Witkacym, ale to... Także otwarte dość małżeństwa, ale oni bardzo byli według biografów zżyci Tak, i dużo wspierali czasu się. spędzali też nad wspólnymi projektami, bo jednym z ich wspólnych projektów była biblioteka Tak, Boja. Boja, gdzie oni wydawali jego dorobek taki literacki, pilnowali tego, pozyskiwali Aczkolwiek fundusze, chyba reklamowali. zmiernym efektem bardzo źle im to finansowym, prosperowało, no ale postawili wszystko jakby na jedną kartę, Tak. czyli bardzo się w to zaangażowali. Ale No chyba i- musimy wrócić do tego zielonego balonika. tak, no więc wracam do tego zielonego balonika. On powstaje w 1905 roku, tak sobie tutaj zaznaczyłam i on na początku jest właściwie tylko uczestnikiem, on dopiero później włącza się w te całe działania balonika, ale sam przyznaje, że udział właśnie w tym zielonym baloniku uczynił z niego pisarza. To znaczy on nauczył się operować słowem, on nauczył się krótkiej formy, on nauczył się takiego lawirowania też i fajnego komponowania tekstu, żeby on był mięsisty, żeby był satyryczny. Zresztą on nie cierpiał określenia siebie jako satyryka, Tak. więc musimy to Uszanować, podkreślić i uszanować. Sam nazywał się po prostu błaznem, więc było to na pewno też takie z dystansem podejście do własnej osobowości, do własnych osiągnięć. Natomiast to był ten okres, kiedy on w ogóle, tak jak wspomniałaś, zarzuca tą pracę nad habilitacją. Aczkolwiek przez jeszcze prawie 2 lata ciągnie i krople mleka, i zielony balonik, co ten hejt faktycznie w środowisku medycznym jest bardzo mocno zaznaczony Tak. w Krakowie. No, Ale ten hejt jest spowodowany no właśnie takim troszeczkę hulaszczym, Tak. cyganerskim życiem. No tak, ale powiedziałabym, również gdzieś tak? tam wyczytałam, że przyjaciele lekarze zbierali na niego liczne dowody wpadek, jakichś tam potknięć medycznych. Tak. I koniec końców w 1907 roku, czyli 2 lata po powstaniu Zielonego Balonika, on rezygnuje z posady asystenta przy katedrze pediatrii, dochodzi do wniosku, że nie może łączyć tych 2 zawodów, ale mniej więcej rok po tym powraca znów do tego zawodu i tam się zatrudnia w szpitalu Świętego Łazarza, między innymi na oddziale dermatologicznym, co dla mnie, ale i kilku Ciekawostka, innych. no właśnie. Tak. A plus prowadzi, proszę Państwa, prywatną praktykę jako pediatra właśnie i tutaj jest znów połączenie takich naszych 2 światów trochę zawodowych, bo jest chyba pierwszym lekarzem w Krakowie, który ogłasza się w gazecie. Tak, dokładnie. Zrobi sobie po prostu ogłoszenia, że prywatna praktyka, doktor Tadeusz Żeleński, a kilka stron dalej Boj reklamuje, Propaguje swoją sztukę i przedstawienia zielonego balonika i inne osiągnięcia artystyczne. No musiało to, mówiłyśmy przy okazji Boznańskiej, między innymi Olgi Boznańskiej, że Kraków był miastem bardzo konserwatywnym, w związku z czym takie zachowania musiały budzić dużo kontrowersji. No ale tutaj miał duże wsparcie właśnie Zofii Pareńskiej, niektórych przyjaciół. Przerwa Tytmajer też zawsze w sumie go wspierał. Tak, no i jego teść był bardzo uznanym Tak. przecież lekarzem, tak jak wspomniałaś, tak. więc też no myślę, że to też w jakiś sposób było dla niego takim parasolem ochronnym. Tak. No i Natomiast w tamtym czasie
on też rezygnuje właśnie z tej kropli mleka i przyjmuje, bo powiedziałaś o tej reklamie kilka stronic dalej, już pod pseudonimem reklamuje właśnie swój dorobek literacki, czyli przyjmuje ten pseudonim Boj, który odróżnia go od tego... Od Żeleńskiego. Od tego pierwotnego swojego Doktora. bytu, prawda, czyli lekarza żeleńskiego, a tutaj jest po prostu Bojem Żeleńskim, czy też po prostu Bojem, chociaż on na początku był Bojem, później dodawał nazwisko, dlatego że tam pojawiła się też taka kontrowersja, że pod tym samym jakby określeniem, czy tą nazwą Boj pojawiały się inne postaci, więc nie chciał już mieszać i nie chciał tego zakłócenia, więc stosował w sumie Boj Żeleński. Ale chciałabym teraz przejść do tego, nie wiem, czy to będzie chronologicznie, ale bo mnie to bardzo, bardzo urzekło, bo pomyślałam sobie tak, niezwykła postać, lekarz, bardzo zaangażowany w pracę, jeżdżący po świecie, pracujący, przywożący różnego rodzaju zdobycze właśnie takie intelektualne, no bo tak jak mówiliśmy o tej kropli mleka, zaangażowany też tak filantropijnie wręcz w różnego rodzaju działalność taką prospołeczną. I jednocześnie, oprócz tego, że wstąpił do Zielonego Balonika, zaczyna swoją taką karierę literacką, jednocześnie jest tłumaczem. Tak. Ta jego część tej osobowości, tego życia, ten fragment po prostu Boja był dla mnie najbardziej znany. Ja go znałam jako właśnie tłumacza chyba najpełniej, dlatego że cokolwiek brało się z różnych ciekawych, szczególnie zagranicznych, francuskich literatury, no to było w jego tłumaczeniu. On zresztą został nagrodzony i dostał chyba taką wyjątkową nagrodę za przetłumaczenie wszystkich dzieł Moliera, bo on przetłumaczył wszystkie jego sztuki, wszystkie jego dzieła. Zresztą chyba za namową jednego z reżyserów teatralnych, już nie pamiętam nazwiska, ale taka była chyba inicjacja w ogóle, że on się do tego Moliera wziął, bo on wcześniej tłumaczył głównie Balzaca, bo czytał go będąc w Paryżu i chyba pierwsze próby jego związane z tłumaczeniem były w odniesieniu do tej literatury, która jemu się podobała, do tego, co dla niego było ciekawe i interesujące. A myślę sobie, i to też chciałam podkreślić, bo nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, że wzięło się to trochę z jego domu rodzinnego, dlatego że siostra jego mamy była tłumaczką akurat anglojęzycznej literatury, ale przetłumaczyła między innymi Małe kobietki na język polski. Więc myślę, że ten taki element związany właśnie z tą świadomością, że tłumaczenie niesie ze sobą dużo ciekawych przeżyć, może być frajdą, a też może być zajęciem i czymś, co w jakiś sposób odrywa nas od codzienności. Myślę, że też wyniósł właśnie z takiego rodzinnego domu, ale to jest mój domysł. Bardzo możliwe, natomiast na pewno jego tłumaczenia są niezwykle znane. Ja też go znałam najbardziej jako tłumacza. Ale miał też świetne pióro, świetnie operował językiem polskim. Tworzył mnóstwo, chociażby sam Kubuś Fatalista, to jest jego jak gdyby tłumaczenie i to rzeczy, które w ogóle weszły do kanonu już mowy potocznej wręcz, prawda? W związku z czym na pewno był niezwykle ważną osobą w literaturze polskiej. No i prawda też jest taka, że dzięki temu między innymi dostał propozycję objęcia Katedry Romanistyki w Poznaniu. Mianowano go profesorem, odpowiednie ministerstwo mianowano go profesorem romanistyki i prawie, że do tego Poznania się przeniósł jako ten właśnie profesor w Katedrze Romanistyki, ale w międzyczasie doszedł do wniosku, że jednak nie przyjmie tego stanowiska, chociaż obiegła informacja całą prasę i wszyscy już o tym mówili i wręcz grzmieli niektórzy, jakim prawem i dlaczego, ale właśnie tutaj te tłumaczenia przeważyły i przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął swoją kolejną bardzo ważną działalność, a mianowicie bycie głównie recenzentem sztuk teatralnych i po pół roku owo ministerstwo, już teraz nie pamiętam, które to było, odebrało mu tę profesurę
Ale o tym już tak głośno nie było, to zostało trochę przemilczone i to przez niego zostało to później wykorzystane przy rozpoczęciu pracy na Uniwersytecie Lwowskim podczas okupacji niemieckiej, podczas II wojny światowej. W związku z czym ta historia, jak gdyby ta profesura. No myślę też, że do tego wrócimy, bo to też dosyć kontrowersyjny wątek z tą pracą na Uniwersytecie w Lwowie. Tak. Ale w każdym razie był profesorem, potem mu odebrano, a potem to wykorzystał i przez 2 lata No to ten jego życie tytuł było w miał. ogóle pełne zwrotów i różnego rodzaju właśnie niespodziewanych sytuacji, bo chcę, żebyśmy powiedziały teraz chwilkę o tym, jaki był, bo powiedziałeś, że był krytykiem Tak. literackim, krytykiem teatralnym, ale jaki był w ogóle wpływ jego na to środowisko, w którym podejmował się tego działania. Dzisiaj myślę, że z perspektywy czasu, w którym influencer marketing są na ustach praktycznie wszystkich i każda mała dziewczynka chce zostać influencerką. No tak. No mogę powiedzieć z mojego odbioru jego osoby i tego, w jakim świetle był przedstawiany przez biografów, że on był na pewno influencerem w swoich czasach. To znaczy bardzo istotnie wpływał na to, jak były odbierane właśnie jako krytyk teatralny, jak były odbierane premiery, jak pochwalił, no to po prostu wszyscy byli przeszczęśliwi, jak zganił nieszczęśliwi, ale nieszczęśliwi byli też jak nie zauważył. Jak prawda? nie zauważył, to Czyli właśnie jak chciałam pominął. powiedzieć. Tak. Dlatego, że on był bardzo taki wyważony w swoich słowach i ja czytałam fragmenty jego recenzji, no były bardzo dowcipne, ale mogły być bolesne. Tak. No, pytanie jest, jak się odnosił, bo do końca tego nie udało mi się znaleźć, do ról swego syna, bo trzeba tutaj przyznać, że jego syn Stanisław był też aktorem w Warszawie. Tak. Wiesz, że też nie trafiłam na to. Wiem, Jakoś że tak- on się wycofywał trochę z różnego rodzaju takich krytycznych polemik, jeśli chodzi o publikacje dotyczące właśnie chyba sztuk, w których ten syn grał, ale tak na 100% nie jestem w stanie tego potwierdzić, bo do tego Jakoś też nie tego nie- znalazłam żadnego źródła. Natomiast teraz tak pomyślałam, że jego syn był, z tego co tam doczytałam, dosyć trudnym dzieckiem szczególnie. Wyrzucono go z jednego z gimnazjów w Krakowie, jak jeszcze mieszkali w Krakowie i nie przyjęto do jakiegoś bardzo dobrego gimnazjum ze względu na właśnie działalność już literacką Boja w zielonym baloniku. Wylądowało to dziecko w Zakopanem, w jakimś internacie. No, był dosyć niegrzecznym chłopcem, także odziedziczył tutaj dobre geny po ojcu. Albo po dziadku, właśnie. Albo po dziadku, tak. Natomiast koniec końców został aktorem warszawskim i na pewnym etapie jeździł z ojcem z licznymi odczytami po całej Polsce i bardzo mocno go wspierał. I potem bardzo pięknie już po wojnie o ojcu pisał, także widać było, że ten związek ich był bardzo taki silny i fajny. Tak, i myślę, że sporo jego wypowiedzi można odsłuchać też z taśm Polskiego Radia, bo one są prezentowane, więc też usłyszenie jego głosu jest bardzo takie miłe w sumie, jak się człowiek zagłębia w tą historię i czyta o Boju, no to usłyszenie jego syna, jak opowiada o ojcu, no to jest też takie fajne To możemy wrażenie. jeszcze tutaj tylko dodać, jak już mówimy o czach nieoczywistych, że głos Boja Żeleńskiego był uznawany za bardzo dziwny. Był jakiś falsetowy, cienki, nieprzyjemny w odbiorze. Dlatego też ponoć w bardzo wielu dyskusjach Tadeusz milczał i wcale chętnie głosu nie zabierał. No i tutaj były takie odniesienia, informacje, że być może był to wynik choroby, którą przebył, czyli mówimy tutaj o kile, ponieważ są dosyć mocne przesłanki, że i rzeżączka, i kiła, czyli takie dermatologiczne choroby, do dzisiaj obecne, były tutaj jego udziałem, co wynikało również, że pewnie na pewno ze stylu życia. No ale to były takie czasy, Wyspiański również nie uniknął. Przybyszewski chyba też, z tego co pamiętam, w związku z czym tutaj Myślę, ta że wielu francuska artystów. choroba, francuska choroba była wówczas, ale właśnie były przypuszczenia, że jego głos był wynikiem właśnie zajęcia krtani przez zmiany kiłowe. Także być może tak było, natomiast bardzo dużo osób się wypowiadało, że miał bardzo nieprzyjemny głos do słuchania, taki właśnie piskliwy.
Powiedzmy też, bo już omówiłyśmy sobie bardzo dużo jego aktywności, powiedzmy też o tym jego społecznikowskim Tak. aspekcie, prawda? Tym fragmencie jego, no może nie fragmencie, bo to bardzo istotna postawa, która mu towarzyszyła od samego początku. Znaczy, jeżeli mówimy, że Boj kochał kobiety i szanował kobiety, to on naprawdę robił to w całej rozciągłości, bo nie tylko się to przejawiało w licznych partnerkach, ale też w takiej takiej walce uważności, tak. prawda, Słuchajcie, na potrzeby kobiet. jego felieton, jeden z jego felietonów był zatytułowany Piekło kobiet. My znamy to hasło sprzed kilku lat, jak było ono bardzo głośne w Polsce. No możemy powiedzieć, że jego zaangażowanie dotyczyło głównych takich rzeczy, a mianowicie oddzielenie Kościoła od państwa, mocno o to walczył, uznanie środowisk homoseksualnych, prawa kobiet do aborcji. Przypomnijmy, że były karane tego rodzaju postawy, prawda? Dokładnie. Prawo do aborcji. Założył poradnię świadomego macierzyństwa w Warszawie, zresztą tu razem z Ireną Krzywicką. Czyli pozwalające planować kobietom macierzyństwo. I również na pewno wytoczył pierwszą chyba w Polsce sprawę o naruszenie praw autorskich, czyli też walczył o prawa autorskie artystów i o prawa w ogóle artystów. W związku z czym to są takie niezwykle ważne rzeczy i był felietonistą bardzo sprawnym i jeżeli chodzi na przykład o kwestię aborcji, no to udało mu się tak naprawdę swoimi społecznymi felietonami doprowadzić do tego, że w prawie polskim pojawiła się ustawa mówiąca o możliwości przerwania ciąży w przypadku choćby choroby matki, ale również on dążył do tego, żeby była możliwość przerwania ciąży w przypadku trudnej sytuacji społecznej, takiej socjalnej. Prawie mu się udało, ale w ostatniej chwili zostało to wycofane. W związku z ale niemniej bardzo dużo tutaj zrobił. Także był niezwykle, myślę, ważny dla kobiet i dlatego aż mnie to dziwi, powiem szczerze, w ogóle ja o tym nie wiedziałam tak naprawdę. Tak, mało Ja się o tym się raczej w ogóle nie mówiło. Zwróć uwagę na to, że bo mówimy o tym takim społecznym wymiarze jego aktywności, ale też to był okres, kiedy kształtowało się prawodawstwo w Polsce, no bo te kodeksy prawne z zaborów różnych, one były też 20-30 napakowane lata, bardzo różnymi przepisami, no i trzeba było stworzyć coś, co będzie obowiązywało po prostu w Polsce na terenie noworodzącego się państwa. No i on tam na przykład był orędownikiem tego, żeby można było wziąć ślub cywilny, nie kościelny, prawda? Czyli to oddzielenie kościoła od państwa, o którym mówiłaś, ale też, żeby była możliwość brania rozwodów. Tak, on był propagatorem rozwodów. Miał bardzo liberalne poglądy, bardzo. Często nawet lewicowe. No szczerze mówiąc, poglądy to miał takie, jak dzisiaj byłyby uznawane za również w sumie odważne. Tak. No z Kościołem miał faktycznie tutaj na pieńku, wręcz można powiedzieć, że kler bardzo go nie lubił. Nawet nie lubił. Był krytykowany nawet Zambony, czyli to, co dzisiaj też czasami się dzieje, że Kościół zajmuje stanowisko w pewnych politycznych kwestiach, no to tam było na porządku ale musimy dziennym. jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo tak teraz pomyślałam sobie, że jak mówimy o tych wszystkich, on również potrafił odkrywać pewne prawdy o wielkich osobowościach polskich, tak? Odbrązowił Sobieskiego, ukazał Mickiewicza jako osobę mającą romans między innymi z Ksawerą Deibel i również za to był właśnie bardzo mocno zaatakowany przez prawicowe środowiska, które opisywał jako obłudne, mające podwójne standardy i poglądy oderwane od życia. I w związku z czym uważam, że nieoczywistą rzeczą jest to, że 100 lat temu w Polsce żył lekarz, pisarz, tłumacz, który miał tak ogromny wpływ na społeczeństwo poprzez pisanie swoich felietonów, przy czym chciałabym bardzo mocno podkreślić, że zawsze Żeleński się nie identyfikował z żadną opcją polityczną i starał się w ogóle nie wchodzić w politykę. On naprawdę widział
Myślę, że ta pewna wrażliwość jednak zdobyta jako pracujący lekarz, bo on przez wiele lat w sumie pracował, też w pogotowiu pracował, przy czym pogotowie Tak, on był takim nie było karetek, pozytywistą w sumie, nie było prawda? karetek pogotowia, on jeździł pociągami czasami wiele kilometrów do jakichś wiosek, był taki etap w jego życiu również. Zresztą tak zginął jego teść. Teść, bo, tak. Wpadł wysiadając z pociągu po prostu zginął na służbie, prawda? Na służbie. W związku z czym to są rzeczy takie, myślę, faktycznie nieoczywiste i warte moim zdaniem pamiętania. Warte pamiętania, tym bardziej, że część osób, która propaguje jego dorobek literacki, mówi, że dużo z jego dorobku nie zestarzało się, to znaczy jego język nie stał się archaiczny. Są szczególnie felietony, które bardzo dobrze się czyta i one są rzeczywiście ciekawe i interesujące dla współczesnego czytelnika. No wiadomo, że niektóre formuły czy niektóre formy mogą być trudniejsze w odbiorze, ale większość one są jednak zabawne, kąśliwe, takie bardzo... Ciekawe. Tak, bardzo takie ostre, też fajne w wymowie. Ale tutaj muszę też powiedzieć, zanim przejdziemy do tego ostatniego elementu, myślę, że on w sumie, bo powiedziałyśmy to wcześniej, że on podlegał tej dużej krytyce, prawda? I temu hejtowi. Ogromnej Więc krytyce. Kościół go hejtował, środowiska polityczne go hejtowały, bo on na przykład miał odwagę powiedzieć, na kogo będzie głosował w wyborach, bo nie było czegoś takiego jak cisza wyborcza i on po prostu oznajmił, że on głosuje na określoną frakcję. Ale też był krytykowany przez osoby, które uważały, że jego tłumaczenia nawet, które my mówiłyśmy, że znamy i lubimy, że są niepełne, że on sobie tam zmieniał rolę określonych postaci, rzeczy, omijał tak, jak mu było wygodnie. No, niewątpliwie był osobą, która nadawała ton bardzo wielu obszarom czy dziedzinom, którym się zajmował i myślę, że to świadczyło o jego bardzo silnej osobowości i za to mnie się jakoś spodobał bardzo, że nie był właśnie osobą, która poddawała się różnego rodzaju przeciwnościom, tylko właśnie starał się zawsze taki bardzo pragmatyczny mieć stosunek do rzeczy, które się dzieją. A myślę, że jako wielki artysta też był trochę naiwny, bo też tam wiele jest takich rzeczy w jego życiorysie, że on wierzył ludziom, nie rozumiał dlaczego komuś się nie podoba to, że on wygłasza swoje poglądy, bo jemu się wydawało, że każdy ma prawo, czy miał niezwykle taką dużą wrażliwość artystyczną, ale taką fajną też naiwność, która może mu pozwalała Ja to bym tworzyć. nawet wolała tego nie nazywać naiwnością, bo to propagujemy właśnie to podejście, że bycie ufnym to jest naiwność. To jest naiwność. Jednak wolę unikać tego, dlatego że to ma taki pejoratywny wydźwięk. No, masz rację, prawda? to może tak. Więc, ale rzeczywiście ta ufność spowodowała też, znaczy tak sobie to tłumaczę, że on w momencie, kiedy wybucha wojna, on się przenosi do Lwowa i tam dostaje propozycję objęcia katedry właśnie również romanistyki na Uniwersytecie Lwowskim. Rozdziela się z żoną, która miała dojechać do Lwowa, ale nie udało jej się dotrzeć i żona w Warszawie. Tak. Ona musiała zawrócić z drogi właściwie, bo ona jechała i tam nie mogła się przedostać. On w tym Lwowie czekał na nią i bardzo był zafrapowany w ogóle i Bardzo, ale w międzyczasie poznał właśnie Wandę Ładniewską-Blankenheim, którą spędził prawie 2 lata w nierozłącznych spacerach po Lwowie, czekając na żonę oczywiście. To była jego ostatnia. Tak, ale z troską oczekiwał na żonę swoją. Ale żona była bardzo troskliwa, bo przysłała służącą z Warszawy do nich. Tak. No, widzisz, czyli jednak można. Tak, więc czuwała nad nim z daleka. No ale jakby na to nie patrzeć, to tutaj nie chciałabym się absolutnie wypowiadać ani negatywnie, ani pozytywnie, ani w ogóle, ani w ochach, ani właśnie w takich negatywnych opiniach, że na przykład, no jednak jak ma to nie patrzeć, wstąpił do Związku Pisarzy Radzieckich na Ukrainie, gdzie obok niego i ten związek założył czasopismo niby polskie Nowe Widnokręgi, a w redakcji obok Boja i Przybosia była między innymi Zofia Dzierżyńska i Wanda Wasilewska.
No, może to powodować w dzisiejszych czasach, jak patrzymy na pewne historie, na historię pewne wątpliwości. Aczkolwiek Wanda Wasilewska wówczas też właśnie w Lwowie pomogła bardzo wielu Polakom, wykorzystując swoje też tutaj kontakty ze Związkiem Radzieckim. Natomiast zginął tragicznie. Zginął tragicznie i właściwie ten tragizm był podwójny, bo nie zginął jako osoba umieszczona na liście Tak. do rozstrzelania. Przez Niemców, powiedzmy od razu, przez tak, żeby Niemców, to nie było. tylko zginął jako osoba, która widziała po prostu całą tą sytuację, bo przyszli po jego, to był chyba brat jego żony. Brat jego żony. Brat jego żony, u pamiętam którego on nazwiska. się zatrzymał. Ja też nie pamiętam nazwiska, który był bardzo znanym i lekarzem. no to też, ale kolekcjonerem sztuki. Tak. I Tak. znajdował się oczywiście na liście jako profesor Uniwersytetu Lwowskiego do rozstrzelania, czyli do takiej eksterminacji, ale no tam również miała miejsce po prostu grabież. I on był świadkiem tego, ponieważ zatrzymał się i mieszkał właśnie wtedy u tego Przez cały okres tego mieszkał, wujka. on tam przyjechał. I został po prostu również rozstrzelany. Nie ma jego grobu, bo prochy są później po całej tej egzekucji były wydobyte i szczątki, prawda, spalone i rozrzucone, więc grobu. A świadectwo jego śmierci już po wojnie dała właśnie owa służąca, która była i tam już państwu polskiemu jakby powiedziała, że była świadkiem wzięcia Żeleńskiego do tego miejsca rozstrzelania i tam gdzieś widziała jego płaszcz, buty. Tak. No, tragiczny koniec. Tragiczny, głupi tak naprawdę, zupełnie może i niepotrzebny, prawda? Znaczy myślę, że właściwie nie mam żadnej legitymacji do tego, żeby ocenić, ale straszne co można zrobić w takiej sytuacji i jakie decyzje i wybory kierują osobą, która znajduje się, czy podejmuje takie, to co mówiłaś wcześniej, prawda, że przystępuje do tych radzieckich ale on inicjatyw. w tym czasie też dużo przetłumaczył rzeczy, pisał też felietony, pisał artykuły. No tutaj ja myślę, że im jestem starsza, to nie wiem, pewnie przyznasz mi rację, to ja coraz mniej mam odwagę wypowiadania się na tematy takie bardzo trudne, że na pewno bym nie zrobiła, albo na pewno bym zrobiła, bo zupełnie nie wiem, na pewno nie wiem, jak bym się zachowała w takiej sytuacji. Zdecydowanie czarny i biały w ocenach czyichś postaw jest niekorzystny, myślę, jest to nieprawidłowe spojrzenie na świat, bo każdy z nas ma bagaż swoich doświadczeń, każdy ma swoją rodzinę, każdy ma swoje przemyślenia, każdy ma swoje cele i nikt z nas nie wie, jakby się zachował w sytuacji naprawdę bardzo trudnej, takiej podbramkowej. Tak. Ale na pewno możemy na koniec powiedzieć, biografia oczywiście Boja Żeleńskiego, która ukazała się w ostatnim czasie, no nie jest to oczywiście coś super nowego, bo chyba w ubiegłym roku się ukazała ta biografia, czy w tym, już nie pamiętam. Zobaczę, która przyczyniła się do tego, że z przyjemnością przeczytałyśmy. Świetnie napisana, bardzo mi się podobała. I bardzo tutaj doceniamy panią Monikę Śliwińską. Polecamy tą książkę w ogóle. Myślę, że warto spędzić kilka wieczorów czytając o życiu tego niezwykłego Polaka. Ale też nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że to nie jedyna biografia. Możecie państwo znaleźć biografię napisaną przez takich autorów jak Hen, Natan Sąd-Winklowa, czy właśnie finalnie pani Monika Śliwińska, czyli książę, biografia Tadeusza Boja Żeleńskiego, intelektualisty, lekarza pediatry, tłumacza, publicysty, krytyka literackiego i teatralnego, społecznika, sympatyka kobiet, influencera, marketera, filantropa, przedsiębiorcy. No i to słowo kolaborant aż trudno przechodzi mi przez myślę, usta, więc je wykreślam z tego naszego spisu. Na pewno osoba o bardzo barwnym życiorysie i niezwykłe i nieoczywiste. Dziękujemy za bardzo uwagę. No i tobie dziękuję za rozmowę. Ja również. Super mi się rozmawiało o tym naszym dzisiejszym bohaterze. Do zobaczenia.